W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odnowić krzesło zwane potocznie kominkiem. Witam serdecznie moi drodzy, ja się nazywam Aleksander Kądziela i jeżeli tu trafiłeś po raz pierwszy, to koniecznie subskrybuj ten kanał, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich odcinków. Moi drodzy, dzisiaj na warsztat bierzemy potocznie zwane krzesło kominkiem. Są to lata 60., 70., moi drodzy. Pełną nazwę tego krzesła znajdziecie w opisie poniżej. I moi drodzy, cóż tutaj z tym krzesłem będziemy robić? Jak widać na załączonym obrazku złamane jest oparcie, natomiast ja dzisiaj się skupię, oczywiście ono będzie sklejone, ja dzisiaj się skupię na wymianie pianek, pasów, cokolwiek tutaj jest w środku. Jak widać, w nie najlepszym jest stanie te krzesło, na pewno będzie jeszcze odnowione drewno. Więc ja zabieram się do pracy. Trzeba przede wszystkim wszystko ściągnąć, szybki powyciągać. No i co? Działamy, tak? Lecimy z tematem. Zostało rozebrane i jak doskonale widzicie na załączonym obrazku, widać, że nogi zostały już odnowione, wyczyszczone, pomalowane, zabezpieczone lakierem. Oparcie zostało sklejone. Jeżeli Was interesują te rzeczy, czyli renowacja drewna, zapraszam do innego odcinka, link znajdziecie poniżej. Jeżeli Was interesuje klejenie, również piszcie w komentarzach, może jakiś specjalny odcinek nakręcę na ten temat. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te krzesła, one tak naprawdę były wykonywane w różny sposób. Ten egzemplarz, który był rozbierany przed momentem, tutaj pasy były nabite od środka i była dodatkowa pianka, można tutaj nabić pasy. Były wersje wykonywane na dwóch sprężynach, na metalowych, stalowych takich paskach. Natomiast można zrobić tutaj, były robione oparcia z tkaniny mocniejszej, zamocowane tutaj na oparcie, wtedy przychodziła pianka. Zadecydowałem, że ja wytaśmuję to pasami parcianymi na szerokość tego krzesła. Dodatkowo tutaj podłożę piankę, żeby nam się tutaj za bardzo to nie zapadało. I oparcie mogę też zrobić w pasy parciane, aczkolwiek mógłbym też podłożyć tutaj karton w zupełności, oczywiście karton tapicerski, w zupełności by wystarczył. Moi drodzy, ważna rzecz, wszystkie te krawędzie, które tutaj mamy, gdzie będą te pasy tutaj mocowane, pamiętajcie, żeby przeszlifować dodatkowo jakimś papierem drobnym, ściernym. Może być 150, 180, 200. Ważne, żeby to zrobić, żeby tutaj one się nam nie przecierały. Ok, a więc co? Ja tutaj mocuję pasy, wytaśmuję je dość gęsto. Na oparciu też tutaj parę pasów i będziemy przygotowywać pod piankę. Ok, no to ja działam. Moi drodzy, zamocowałem pasy, są przybite, jak widać tutaj na załączonym obrazku, trochę węższy pas, ponieważ ten jest za szeroki, więc tutaj zamocowałem węższy. Dla osób, które zaczynają przygodę z tapicerowaniem, szywki, 16, jeżeli chodzi o ich długość, jeżeli macie drewno twarde, nie dochodzą Wam szywki do samego końca, nie dobijają się do samej taśmy. Pamiętajcie, żeby troszeczkę je skrócić, czyli użyć krótsze 10 mm. I z racji tego, że wytaśmowałem, tak widać na załączonym obrazku, tutaj dodatkowo wkleję sobie
piankę, która będzie mi tutaj to zabezpieczała dodatkowo, żeby ten pas tutaj w tym miejscu bardzo nam się nie naciągał. Jak również wkleję tutaj z tyłu, aczkolwiek tutaj użytkownik, który będzie siedział, za bardzo nie będzie wywoływał jakiegoś tam mocnego nacisku. Kolejna rzecz, mogę tutaj użyć jednej pianki, która będzie płaska, na przykład 4 cm czy 5 cm, jak to woli, natomiast ja bym chciał uzyskać jakiś tam pewien łuk, wypuklenie tego siedziska, bo tak było w oryginale, żeby to też ładnie wyglądało, więc na pewno tutaj jakąś piankę podłożę, może 2 cm, zaraz zobaczę. Kolejna rzecz, dodatkowo wiem, że nie było oryginalnie, bo były te pianki czasami tutaj jakby zawijane na ten przód. Ja sobie to okleję pianką 1 cm i ta górna będzie nachodziła na tą dolną. Tutaj też leciutkie jakieś takie wypuchlenie zrobię i też okleję górną. Ok, no a więc ja działam. Jeszcze jedna informacja z racji tego, że mamy tutaj kształt tak jak widać. Wytnę sobie prostokąt, odrysuję tutaj od tych krawędzi, dodam po pół centymetra. Pamiętajcie to, co wielokrotnie na filmach mówiłem, że jestem zwolennikiem wypuszczania pół centymetrowego z każdej strony, tam gdzie nie jest oklejona pianka, gdzie jest pianka, licujemy na równo. Pamiętajcie o tym. No i co? No na razie tyle. Mierzę, jakie pianki będę potrzebował. Tutaj tak właśnie myślę, podłożę 2 cm, będę skosował, zaraz Wam jeszcze to powiem. No i będziemy tutaj może 3 cm, więc tu by była siedzisko, wtedy była piątka. Na oparciu myślę, że 1 może tutaj podłożę na środek i 2, 3. Zaraz zobaczymy, zaraz Wam powiem, bo zadecyduję, jak będę to wszystko mierzył. Ok, no to działa. Dobra, mam wszystkie wymiary tutaj zapisane. Zabezpieczyłem sobie tutaj stół, żeby nie zniszczyć go podczas cięcia. No i wszystkie te wymiary, które pomierzyłem, grubości pianek, przenoszę i wycinam. A więc, moi drodzy, wyciąłem wszystkie potrzebne pianki, no poza jedną, która tutaj będzie górna, ale nie chciałem ją wycinać, bo nie wiedziałem dokładnie, jaki będzie wymiar. No i cóż, teraz trzeba wkleić naszą 2 cm piankę tutaj pod ten pas. Wkleić, przystrzelić, kto co woli. Jedna rzecz, którą mogłem pomyśleć trochę wcześniej i ją zrobić Wy, możecie to u siebie zrobić w czasie renowacji właśnie takiego krzesła. Ten pas przybić dopiero po przyklejeniu tej pianki. Ja przybiłem pas, więc no muszę sobie jakoś poradzić, to nie jest jakiś duży problem. Można to oczywiście przystrzelić, aczkolwiek doradzałbym jednak minimalnie to jednak przykleić, żeby jednak nam się te szywki nam tutaj nie przesunęły. Musi to być przyklejone równo, ponieważ tu będzie jeszcze naklejana 1, 2 już pokazuje. Zniknęła. Wymyśliłem sobie, że podłożę sobie 2 cm, będzie pianka 3 cm dla Waszej wiadomości. Będzie pianka 3 cm, żeby uzyskać lekką taką fajną wypukłość. 2 cm pianka, dodatkowo ją tutaj za moment pościnam. Ona została ukształtowana według właśnie tego w tej formie siedziska, która tutaj jest, żeby no ładnie tutaj to weszło do środka. Lekko ją sfazuję, wkleję. To bardzo podobnie będzie z oparciem. Jeszcze nie zdążyłem tutaj go dociąć. O, tutaj trochę za duży, no ale to nie będzie problem. Też będzie fazowane, nie będzie. Będzie tutaj jeszcze trójeczka. Wyklejamy. No i oczywiście tutaj ostatnia informacja. Ta pianeczka też pod spodem, tutaj mam nadzieję, że to jest widoczne, żeby dodatkowo tutaj nam to zabezpieczało. Ja złapię to może z szywkami 2, 3, 4. Pierwsze jeszcze tutaj leciutko podkleję z jednej strony, postaram się to zrobić z drugiej strony, aczkolwiek przód jak złapię dobrze, to nie powinno. Można jeszcze tutaj do pasa też leciutko posmarować klejem. Jeżeli nie macie w sprayu, bo akurat będę używał sprayu, można też pędzlem przykleić. No i to tyle. No to ja pomagam.
Więc moi drodzy, przykleiłem, nie było łatwo, ale udało się. Tu jeszcze można podkleić, za momencik to zrobię. Do czego zmierzam? Czasami przydaje się zszywacz z długim noskiem właśnie do takich spraw jak w tej chwili. Z tym bym miał tu pewnie trochę problemu, żeby tam gdzieś dojść, z całą pewnością, a dzięki długiemu noskowi jest dużo prościej. Dlatego też warto czasami się zaopatrywać w taki sprzęt. Ok, więc moi drodzy, tak, mamy tutaj wklejone pianki i zostało nam, moi drodzy, przyklejenie w tej chwili pianki 1 cm o grubości 1 cm. Tutaj ten przód zaklejamy, sfazuję sobie, tutaj zetnę te krawędzie nożem, żeby uzyskać półłuk i przykleję siedzisko i to na tyle na razie będzie z siedziskiem. Zajmę się oparciem, ponieważ ta kolejność jest bardzo istotna. W pierwszym etapie zawsze kleimy do samego końca oparcie, na samym końcu siedzisko, ale to później Wam jeszcze wyjaśnię. Ok, no to działam dalej. Więc moi drodzy, mamy tutaj wyklejone wstępnie i oparcie i siedzisko. To, co chciałbym Wam teraz pokazać, ta pianka, ona została zmniejszona trochę, ona jest większa niż tutaj docelowo ma to być, a z tego powodu, że ja sobie ją tutaj przyłożę, każda pianka dodatkowo daje nam jakąś taką wypukłość, więc więcej potrzebujemy, więc musimy mieć więcej tej pianki. Co teraz zrobię? Przyłożę i odwrócę może, żeby kamera to dobrze ujęła. Tutaj sobie zlicuję z dołem równo tą piankę. Ona była docięta, więc ona mi się z wysokością zgadza, bo wysokość mi się nie pozmienia. Natomiast teraz kolejnym etapem będzie tutaj obrysowanie tego, ścięcie z półcentymetrowym nadatkiem i przyklejenie. No i ostatni etap, który zrobię, to tutaj naklejenie tej pianki 1 cm o 1 cm długości. W ten sposób. Nie wiedziałem, jaka tu będzie podłożona pianka, dlatego nie wycinałem ją wcześniej. I teraz jeszcze taka informacja dla tych osób, które jakby są tutaj po raz pierwszy na tym kanale, a dla pozostałych widzów przypomnienie, to dlaczego wklejamy na samym końcu tutaj siedzisko, ponieważ ono będzie w ten sposób wklejane, czyli nie nanosimy kleju na całość, bo tutaj mógłbym parę wykładów zrobić na temat, jeżeli chodzi o nanoszenia kleju, natomiast ja tutaj używam sprayu, więc nanoszę prawy na całą powierzchnię. Oczywiście jeżeli macie pędzelek, pędzelkiem nanosicie, wystarczą krawędzie same posmarowane. I to, co chciałem zawsze, o co mi tutaj chodzi w tym wszystkim, to chciałem powiedzieć, że jeżeli byśmy w pierwszej kolejności tutaj przykleili te siedzisko, to bardzo trudno albo wręcz niemożliwe byłoby wklejenie tego oparcia tutaj w dół. To omawiałem w innych też odcinkach, pewnie gdzieś to tam wyszperacie, zobaczycie. Ok, czyli w ten sposób będzie zrobione, że tutaj nanosimy na całość. Tu pamiętajcie, że będziemy wklejać siedzisko w ten sposób, to pójdzie pod spód i będzie gotowe. Ok, ja tutaj odrysowuję sobie kształt oparcia siedziska, dotknę, jeszcze dokleję jedynkę. No i przejdziemy tutaj do wymiarowania tkaniny. I jeszcze jedna rzecz, nie wiem jaka będzie tkanina za moment, sam się przekonam. Jeżeli będzie cieniutka, można dodać owaty. Czy będzie? Zobaczymy. Ok, za moment się przekonacie. Jeszcze jedna informacja, o której jakby zapomniałem Wam powiedzieć. Tutaj specjalnie to jest wycięcie na oparcie, żeby nam ładnie tutaj ten nadatek wszedł do środka. A więc tak, moi drodzy, krzesło jest wyklejone. Decyzja zapadła co do materiału. Będzie taki, będzie tkanina drukowana, więc ja proponuję jednak, żeby pod spód, pod tkaninę dać owatę.
W tym przypadku użyję 150, to jest najbardziej taki optymalny, nie za cienka, nie za gruba. No i co robimy, moi drodzy? Na całą tą powierzchnię potrzebujemy 3 owaty i tkaniny. Od razu pomierzę i tkanina, i owatę. Pamiętajcie, że owata tyle, żeby tylko tutaj delikatnie przestawała Wam poza tą krawędź. Natomiast jeżeli chodzi o tkaniny, około 2 cm na dodatku, po to, żeby ją tam zamocować od spodu i przybić. Ok, a więc ja tutaj robię pomiary, wycinam owatę, od razu wycinam też tkaninę, później będę ją mocował. No to co, lecimy z tematem, zapisuję. Owata wycięta, ja sobie tutaj, owata wycięta, tkanina też jest wycięta. Co robimy? Trzeba zamocować w pierwszej kolejności owatę, można ją przykleić, można by było, ale ja wezmę, tutaj złapię 2-3 strzywkami, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ona nam się tutaj nie przesunęła. No to co? Mocuję owatę, wycham ją tam do środka, działamy. Dobra, więc moi drodzy, owata została tutaj przystrzelona. Ważna informacja, w szczególności dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy na tym kanale. Pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek tutaj mamy mocowane, jakieś elementy drewniane i tutaj są drewnowkręty, czyli śruby, pamiętajcie o tym, żeby wycinać to miejsce, żeby nie było waty, bo zrobicie sobie podgórkę, nie będziecie w stanie tego wkręcić. Kolejny etap, co robimy? Zaczynamy tapicerować, zaczynamy od siedziska. Moi drodzy, my to mówimy tutaj, że musimy zaheftować, czyli złapać wstępnie albo gwoździami, albo strzywkami. Niektórzy to robią w 3 miejscach, przynajmniej na środku, na narożnikach. To samo robimy po środku. No i będziemy tutaj rozcinać, żeby nam do środka tutaj weszła tkanina, a tu nam ładnie poszła po skosie. Więc tu musimy zrobić nacięcie na szerokości. Jeżeli tutaj mamy 2 cm, to 2 cm do środka nacinamy. Pamiętajcie, żeby nacięcie nie było za głębokie, bo będzie nam widoczna owata pod spodem. To jest bardzo istotne. Ok, dobra, no to ja to mocuję wstępnie. A więc mamy to zamocowanie wstępnie, tak jak widzicie. I co robimy? Zaczynamy, moi drodzy, od środka, strzelamy do narożnika, zostawiamy około 10 cm. Drugą stronę robimy to samo, jeżeli chodzi o boki, robimy to samo, czyli od środka do narożnika zostawiamy 10 cm, żeby wyprofilować tutaj narożnik. Tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, tkanina jest pofałdowana, czyli jest za mało rozcięta, ale to jest bardzo dobrze, bo my ją będziemy dopiero mocowali, docinali dopiero jak będzie oparcie zamocowane. To samo robimy z oparciem, czyli mocujemy wstępnie, strzelamy od środka do narożnika, profilujemy narożnik, to samo na górze. No to ja działam. Mamy zamocowane siedzisko, tak jak wcześniej wspomniałem, teraz narożnik. Jak robimy narożnik, cięcie, fryzjerskie, jak ja to nazywam, czyli mamy tutaj narożnik, można sobie tutaj paluszkami odgrodzić, to odcinamy, moi drodzy. I jaka jest kolejność? Pierwszy, zawsze pamiętajcie, boczna tkanina, mocujemy w ten sposób, a później zakładamy tą tkaninę narożną w ten sposób. No i tutaj zostało nam to do zszycia ściegiem kryte. Ok, ja działam z narożnikami. Materiał siedziskowy oparciowy został zamocowany. Tutaj jak widzicie na obrazku, a dokładnie na filmie, pod skosem materiał oparciowy został zatapicerowany, zamocowany. Ostatni element, który nam został, to wycięcie tektury tapicerskiej, żeby zabudować tutaj ten tył. Przymocowanie materiału, no i jeszcze zostało nam ewentualnie
zadecydowanie, czy robimy ściegiem krytym, czy krokodylkami, czyli listwą maskującą metalową. I myślę, że chyba tutaj będzie najlepsze rozwiązanie, ponieważ przy tkaninach drukowanych ścieg kryty nie jest najładniejszy, więc myślę, że tutaj to zastosuję. No cóż, no to trzeba wyciąć tekturę. Pamiętajcie o ważnej rzeczy, że jeżeli używacie listwy maskującej, tektura jak najdalej od krawędzi. Ja wycinam, no i działam. Więc tak, moi drodzy, karton na plecki wycięty. Mocujemy go? Jeszcze nie. W pierwszej kolejności tkanina na plecki. Odwracamy do góry nogami. Symetrycznie rozdzielamy. I łapiemy wstępnie po jednej wszywce na środku, na krawędzi. Z drugiej strony samo zrobimy z owatą. Ok. No i teraz co musimy zrobić? Tutaj zamocować równo tą tekturę i już to, co ważne, sprawdzać sobie tutaj, czy jest równo to rozmieszczone. Jak złapiecie wstępnie, tylko na razie nie chcę tutaj, jak będziecie mieli złapać jedną szybką, odwrócić, sprawdzić, czy jest równo, czy jest ok. Jeżeli tak, mocujemy wokoło strzywkami. Ok, no to lecimy. Więc moi drodzy, mamy tutaj tkaninę już zamocowaną, pod spodem została podwinięta, tu jeszcze będzie materiał podbiciowy, ale to później. No i teraz musimy zamocować listwę maskującą. Moi drodzy, tutaj mam taki specjalny wzornik, on jest szerokości tego górnego grzbietu. To jest po to, żeby ułatwić sobie mocowanie tymi strzywkami tego metalowego, tej maskownicy, czyli jeżeli ja sobie tutaj to przesunę, chcę, żeby tutaj dotąd mi dobiegała tutaj ta maskownica, to wtedy tutaj sobie mogę przerysować i mocować, mam wyznaczoną linię mocowania. Ok, ja to rysuję, mocuję, no i będziemy zaciskać. Mamy to przygotowane, taśma maskująca, czy krokodylki, jak zwał, tak zwał, została zamocowana. Pamiętajcie, że ma to solidnie dociskać, czyli szywki, tu akurat użyłem 10, bo jest twarde drewno, jeżeli jest miękkie, to 16. Nie mogą się one ruszać, mają być na sztywno. I teraz co robimy, moi drodzy? Delikatnie zaginamy wszystkie te krawędzie. Wszystkie po kolei, żeby one już były delikatnie zamknięte. Co następnie? Tutaj akurat ja już dociąłem docelowo, czyli owata, żeby na te ząbki nam tutaj delikatnie zaszła i wycinamy nadmiar tkaniny, żeby on tutaj nam tylko wszedł do tego momentu i było to zaciśnięte. W tej chwili jest za dużo, zaraz Wam pokażę. Kamera Wam to ładnie uchwyci. Będę to docinał, jak będzie to założone, i wtedy ręcznie sobie podociskam. Kolejna rzecz, trzeba dobić to, jeżeli nie macie młotka gumowego, podkładajcie, a nawet jak macie, warto jest podłożyć jakiś kawałek
jakiejś tkaniny grubszej i delikatnie podobijać, żeby ładnie nam to dopchnęło. Więc jedna strona, druga strona działa. Materiał oparciowy został zamocowany. Dodatkowo zamiast materiału podbiciowego użyłem jakieś odpady materiału tego oryginalnego, żeby ładniej to wyglądało. Oczywiście całość nie musi być tutaj zatapicerowana, myślę, że ładnie to wygląda. No i cóż, moi drodzy, krzesło jest skończone. Poza jedną rzeczą, koniecznie jeszcze trzeba było zaszyć te dwa narożniki z racji tego, że one są dość wysokie, w granicach 6 cm, więc warto by było je pozaszywać. Jeżeli Was interesuje odcinek o ściegu krytym, to link znajdziecie poniżej. Tam są dwa odcinki dokładnie wytłumaczone, jak to zrobić. Oczywiście można zaszyć jeszcze górne narożniki, aczkolwiek one są na tyle małe, około 3 cm, że można, a nie trzeba. No i cóż, moi drodzy, myślę, że to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, co byście zmienili, czy materiał Wam się podoba, czy cokolwiek innego byście tutaj zrobili. Czekam na propozycje kolejnych odcinków. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!